Maskonu, gatunek ptaka występujący na Islandii, Szetlandach i Wyspach Owczych. Wracając na owcze, miałam nadzieję, że tym razem uda mi się go zobaczyć na żywo. Bezskutecznie próbowałam się dowiedzieć, gdzie jest ich najwięcej. Nie pozostawało nic innego, jak oddać cumy i ruszyć przed siebie. Maciek zrobił szybkie przypomnienie najpotrzebniejszych węzłów i obraliśmy kurs na południe. Dopłynęliśmy na Suðuroy, najbardziej na południe wysuniętą wyspę archipelagu. Wypożyczyliśmy mały samochód i podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza ekipa ruszyła w drogę, a my w tym czasie zwiedzaliśmy okolice. Naszym celem było jezioro, do którego prowadzi średniej trudności szlak. Po przejęciu auta ruszyliśmy w dalsze rejony wyspy. A to nie są te maszkonury właśnie? No tam te dwa. Ale one mają takie pomarańczowe coś jakieś. Te dwa tutaj, tak? Bo No to te, jeszcze tam. nie, no tutaj. Ja myślę o tych tutaj dokładnie na 12 mojej. One jak pingwiny wyglądają. Pingwin skrzyżowany z papugą. Tak, ale one przeważnie stoją. One... Myślą, że je zaganiamy do góry. No może, bo one chyba tak właśnie są nauczone. Takie jagniątko, jakbyśmy szarpnęli. Mamy za dużo krakowskich. Pierwsza grupa odkryła kopalnię, którą też chcieliśmy zobaczyć. Było w niej sporo krętych korytarzy. Jesteśmy uratowani.
najbardziej na południe wysunięte owce na owczych. Następnie obraliśmy kurs na Koltur. Wyspa zamieszkana jest przez 2 osoby, które opiekują się tutejszą zabytkową osadą. Na Koltur można dotrzeć śmigłowcem, ribem lub jachtem wyposażonym w kajaki. Dobra, to płyniemy. Ale łódź! Maskonurów nie było, ale było błędnie. Niestety tego nie widać, ale na tym odcinku dzięki prądom osiągnęliśmy prędkość ponad 10 węzłów. Jaki masz kurs? 350. Dobra. Daj dyszkę w prawo jeszcze. Cały czas mamy ten prąd, który tutaj wychodzi i dlatego to jest takie falowanie. Znaczy za chwilę tego nie będzie. Po prostu stąd idzie z dyszy prąd, który się roluje z przeciwnym wiatrem, nie? Pogoda na Owczych szybko się zmienia. Kilka godzin później było już tak. Na drugi dzień po dopłynięciu do Klaksvik wzięliśmy prom na wyspę Kalsoy. Kręcono tam ostatnią część Jamesa Bonda. Dla mnie to był powrót po zaledwie kilku miesiącach. Byłam tam w październiku zeszłego roku. Tym razem było znacznie więcej ludzi, ale za to bardziej zielono. Przy Bondzie wreszcie zobaczyłam swoje pierwsze maskonury.
Mogłam też wejść na klif, na który poprzednio przez silny wiatr nie dałam rady. Widoki na Owczych są obłędne, ale trzeba również pamiętać, by patrzeć pod nogi. Zeszliśmy do Trollenic, gdzie w kiosku można było kupić gofra z dżemem rabarbarowym. Wieczorem spróbowaliśmy innych lokalnych specjałów. W Polsce w tym czasie były ponad 30-stopniowe upały, a my wypatrywaliśmy słońca. O, i tu można przyjść oglądać meteo. Mieszka tu też taksydermista, który napisał przewodnik, jak złapać maskonura, który dla niektórych był fajną pamiątką. Tego dnia było już zamknięte, ale gdy wróciliśmy następnego, mogliśmy wejść do pracowni i zobaczyć eksponaty. Jednak nie o takie maskonury mi chodziło. Marzyły mi się takie stojące na klifie. Owce były niemal na każdym kroku, ale w końcu trafiłam w miejsce, gdzie marzenie się spełniło. Wróciliśmy do Tórshavn. W okolicy jest kościół świętego Olafa, najstarszy tego typu budynek na Owczych. Obok jest katedra świętego Magnusa, największy średniowieczny zabytek archipelagu. Jej budowa zaczęła się w 1300 roku, ale nigdy nie została ukończona. Wypożyczyliśmy sobie minibusa i ruszyliśmy zwiedzać kolejne miejsca. Dzięki otwartemu w 2005 roku tunelowi można tu przyjechać samochodem. Wcześniej trzeba było iść przez góry. Szlak do tej pory istnieje. W wiosce jest nietypowy sklep. To co, idziemy na zakupy. Dżemik rabarbarowy. Jak płacisz, Dwie żeby dyszki. nie było. I proszę, płacimy w czajniczek. Tak. Ej, hoppa. Ej, hoppa.
i Mercado. Zamknięte. Na Owczych jest sporo tuneli. Gdy trasa biegnie pod wodą, robi się niebiesko. Jest też jeden wyjątkowy tunel. Nie dość, że położony pod Atlantykiem, to jeszcze ma rondo leżące poniżej poziomu morza. Na rondzie jest instalacja symbolizująca m.in. farerski taniec łańcuchowy, w którym ludzie trzymają się za ręce, gdyż pracując razem są w stanie zrobić więcej niż indywidualnie. Nasz rejs dobiegł końca. Na pożegnanie rzut oka na tak zwane wiszące jezioro.